vlogu na moim kanale. Zaczynamy przygotowania do wyjazdu. Właśnie zaczęłam wypakowywać wszystkie walizki, ogarniać trochę ten kącik, bo jest naprawdę bałagan w nim, muszę wszystko poukładać. Też trzeba zorganizować to tak, że sezon letni się zaczyna, czyli będziemy używać air conditioner, więc muszę tam też powyciągać wszystko, pochować, w sensie wyciągnąć te rzeczy z tego air conditioner, żeby mieć możliwość jak tam tym sterować. I pamiętajcie, to jest bardzo gorące, więc może Wam wszystko się pospalać, albo raz mieliśmy taką sytuację, że coś spadło na to, przez to air conditioner ciągle wołał taką, miał ikonkę, że coś się dzieje nie tak z tą całą skrzynką, więc trzeba na takie rzeczy uważać, żeby się nic nie działo. To jest drogi sprzęt, więc lepiej naprawdę się starać i żeby nie narobić problemu sobie. Dobra, ogarniam tutaj, sprzątam, więc będziemy się widzieć później. Take my hand, we're gonna go to Central Park as friends, lie under. Jako że mamy dużo warzyw takich pozostałości, plus udało mi się zakupić, co mi się udało, kalafior, to dzisiaj będzie zupa jeżynowa, mojego męża nie ma, więc Eliasz ostatnio polubił, czemu by nie, spróbujmy. Przyszła paczka. To nie twój prezent. Nie! Otwórzmy razem. Mam tutaj paczkę, ponownie paczkę, coś ostatnio dużo wiem, przepraszam, ale chciałam kupić łazienkowy dywanik i przeczytałam różne opinie, że ta ziemia okrzemkowa jest bardzo dobra, higieniczna i dużo lepsza niż na przykład takie dywaniki, więc kupiłam Stone Bath Mat, czyli kamienną deskę. No. Pawilku? Kamienną, nie deskę, tylko tą. No jak to się mówi? Kamienną matę do łazienki. Już otwieramy. Co to jest? Słuchajcie, to wygląda tak. Zróbmy sobie teścik. Chodź. Dobra, to ja to położyłam tutaj przed łazienką i przetestujmy, zobaczmy jak to będzie działało, jak szybko wyschnie w ogóle. Przepraszam, będzie trochę stópkowy content. Zmocnić nogi trzeba. Ale zimna woda! I teraz wchodzimy na to. Nie widzicie, ale nadal są mokre stopki. Nogi nie są jakoś idealnie suche, ale fajnie to weszło. No zobaczymy, jak szybko wyschnie ta mata. Patrzcie, chciałam Wam pokazać, że przed chwilą co mój dzieć, dzieć zrobił bardzo mokre plamki i teraz właśnie jest w trakcie suszenia się. Tu są widać takie mokre, ale nie mocno. Więc szybko bardzo schnie taka krzemkowa mata. Chciałam Wam dzisiaj pokazać, jaka pogoda. Wow. Przy okazji dlatego też wywarte, patrzcie ile rzeczy jeszcze mi tu pozostawało. Muszę to wszystko popakować. Every year right around June 21st, yeah. Ooh, I slip in my swimsuit, diving head first. Everything's coming up roses, peachy, I feel like the world is finally swaying in the sunshine. Oh my, it's looking so fine, divine. Fields of lavender, Provence weather, evening walks, the
Fireflies with the twinkling of secrets, whispering sprinklers, bare feet, fingers running through vineyards. Ooh, every year right around June 21st, yeah. Ooh, I slip in my swimsuit, diving head first. Everything's coming up roses, peachy, I feel like the world is finally swaying in the sunshine. Oh my. Jesteśmy teraz na zakupach i kupiłam właśnie w prezencie takie migdały. One są bardzo popularne w Korei i bardzo dobre. Ja w ogóle bardzo je polubiłam, więc stwierdziłam, że kupię dla moich znajomych i to są 3 opakowania teraz za 10 000, więc całkiem spoko cena, jeżeli chodzi właśnie o te migdały. Lecimy teraz gdzieś po kolejne jedzenie. Muszę znaleźć właśnie te rzeczy, które chcę zabrać do Polski, więc chwilę to. Na przykład macie sety z gotowymi produktami, raczej takimi potrawami, że wszystko się tu znajduje. Mięso, makaron, właśnie całość. Dzięki czemu oszczędzacie czas i w miarę jest to zdrowe i możecie to w domu zrobić. Troszeczkę taniej wychodzi. Taka porcja już przygotowanych warzyw i wszystkiego. O, shabu. A, jongol. O, chciałabym kiedyś tego jongola zrobić. So bulgogi. Bosot jongol. Jeżeli też mówimy o gotowcach, to także są zupy gotowce. Ja na przykład jadłam coś takiego podobnego. Galpi, tak może nie, ale z kurczaka i naprawdę mi zupa zasmakowała i czasami jak nie ma czasu, żeby gotować dużej ilości zupy, to można zawsze sobie coś takiego zrobić. Tu jest sporo takich gotowców, ale tu obok powinny być ten udon, jeżeli jest, ale jest. Na przykład ja potrzebuję dodania na jutro prawdopodobnie. Oznaczenie w ogóle jasik anju, czyli takie przekąski wieczorne do piwa. Możecie sobie właśnie kupić i zrobić party w domu razem ze swoim mężem, chłopakiem i jest naprawdę całkiem sporo tego tutaj wszystkiego. Oczywiście to są mrożonki, więc no nie wymagajmy od tego Bóg wie jakiego smaku, ale widzicie, całkiem jest sporo takich właśnie anju, czyli przekąsek do piwa. Informacja, że można w airfryerze. Informacje, że jest twigim, czyli takie smażone rzeczy na głębokim tłuszczu. Jest chicken, czyli kurczak. Są zapisane promocje oraz promocyjne także strefy, gdzie możecie coś taniej znaleźć. I na przykład chyba są jakieś herbaty teraz, ale ja nie potrzebuję. Ale co to jest? Muszę zobaczyć. Teraz macie wielką alejkę z ramionem oraz takim mionem, czyli różnym makaronem do koreańskich dań, bo tych do na przykład włoskich jest inna. Mój ulubiony makaron jest teraz w przecenie. To jest to rumo i to jest 2 opakowania w cenie jednego. Bardzo dobre. Chipsów polecam bardzo te, naprawdę są dobre i smaczne. Z koreańskich także korepap, naprawdę przepyszka. Ja wezmę jedno opakowanie do Polski. Kiedyś bardzo lubiłam. Teraz już troszkę mniej. Ale nie są aż takie pikantne, jak się tu napisali hot spice. Moje ulubione żelki też do poczęstowania dla znajomych. Moje siostry lubią melona lody, więc może czemu by nie spróbować. My Lovely Tea jest na promocji, więc wezmę po 2 opakowania, żeby mieć na zapas i po to, żeby wziąć do Polski. W Korei też, żeby nie było napoje bezalkoholowe, także są, co prawda tu jest 0,7%, ale tu mamy na przykład 0,0, non-alkohol, więc jak widzicie, nawet całkiem sporo się zaczęło tutaj robić bezalkoholowych napoi. O, tutaj też, ale te są japońskie na przykład. To jest koreańska, a tu jest japońskie.
Słuchajcie, właśnie będziemy pakować rzeczy, ale tak chciałam Wam przy okazji właśnie pakowania powiedzieć, że jak widzicie, pakujemy je do kartonów i często właśnie w takich większych sklepach, jak na przykład Complas, Imart albo takie mniejsze, ale osiedlowe sklepy, ale jakby to powiedzieć, ale także sklepy, które są odrobinę większe, ale takimi sklepami osiedlowymi jak Hanna Aromaty albo tym podobnego, to także jest możliwość właśnie pakowania swoich produktów do kartonów i często właśnie Koreańczycy z tego korzystają, nie kupują siatek, wkładają wszystko do kartonów i potem do samochodu. Jest to naprawdę wygodne i troszkę tak ekologiczne, więc myślę, że to jest bardzo fajny pomysł i taki też pomysł mógłby być w Polsce wprowadzony, bo w Polsce często też nie chcemy brać siatek, możemy wziąć właśnie karton i dzięki temu zapakować wszystko do kartonu i nie przejmować się, że zanieczyszczamy środowisko jakimiś niepotrzebnymi siateczkami. Taki plusik w Korei moim zdaniem, spory całkiem. Jak suszą mi się włosy, to zróbmy sobie pranie, bo muszę wstawić kolejne pranie już przed wyjazdem. Pierwsze takie mocniejsze rzeczy, czyli na wyższe temperatury. Ja mam właśnie tutaj taki mój kącik do prania, to już widzieliście chyba. W ogóle muszę zrobić chyba jeszcze przed wyjazdem filmik z cyklu Clean With Me, dlatego że będziemy mieli przed wyjazdem oczywiście gości. Klaudię kojarzycie, Klaudia będzie pilnowała nam chaty, kiedy nas nie będzie, opiekowała się też rybkami. I my będziemy i przy okazji właśnie też przyjedzie kolega mojego męża, którego widzieliście ostatnio we vlogu i on także zostanie z nami na 2 dni z tego co 2 noce, z tego co kojarzę, więc muszę posprzątać chatę, więc czemu by nie, zróbmy sobie też Clean With Me. Dobra, no to najpierw jedziemy do fryzjera. Musimy obciąć Eliaszowi włosy właśnie przed wyjazdem, więc kolejne przygotowania przed wyjazdem do Polski, a potem pewnie wskoczymy coś zjeść. Nie wiem, jakie jeszcze będą plany na dzisiaj. Myśleliśmy, żeby pójść do kina na na smoki, tak? Smoki? Nie pamiętam, jak złapać smoki. Jakaś tak nazwa się nazywała, ale chcielibyśmy na to pójść, chociaż zobaczymy, bo jest bardzo popularny to film, dlatego miejsc w kinach prawie nie ma. W restauracji jest całkiem sporo przystawek, jakiegoś jedzenia, sałatki, dodatków różnych. I dzisiaj przyszliśmy do restauracji Galbi. Mieliśmy wybrać się do innej restauracji i zjeść podobne jedzenie, ale zauważyliśmy, że tutaj jest promocja event z okazji 10 lat i mój mąż powiedział, jeżeli jest promocja, to lecimy tutaj. Koreańczycy ogólnie uwielbiają eventy, uwielbiają promocje, jeżeli coś mogą dostać za darmo, jeżeli coś mogą dostać taniej, to po prostu wszyscy się rzucają. Jeżeli kojarzycie na przykład w sklepach, w Imartach lub w takich większych sklepach sytuacje takie, że panie się rzucają dlatego, że jest jakiś event. Może nie jest to tak przerysowane jak na przykład w dramach, bo w dramach oczywiście to jest na maksa przerysowane, jak wszystkie tam biegną i po prostu rzucają się na ten event, ale na przykład jest tak, że kobiety, mężczyźni, jeżeli mają okazję dostać coś w mniejszej cenie albo gdzieś jest jakiś event, gdzie mogą coś na przykład też dostać za darmo, to raczej się ustawią i chcą skorzystać z tej promocji, nawet jeżeli by mieli stać na przykład godzinę lub półtora. Były takie sytuacje bardzo często na przykład, gdzie na festiwalach możecie zobaczyć, że właśnie często na festiwalach można dostać jakieś ręczniki za darmo. Ostatnio dostałam na przykład kwiata za darmo. To właśnie
wtedy się ustawiają w takich ogromnych kolejkach. Ja po prostu dostałam tylko tego kwiata, dlatego że kolejka była znacznie niższa i nie musiałam czekać za długo. Ale to taka kulturalna wstawka w tym filmie. Jestem zainteresowana, co to może być, więc może za chwilę spróbujmy, nałożymy mojemu mężowi i mi. Mój mąż mówi, że jest smaczne, ja raczej wątróbka, bo tak myślę, że to jest wątróbka po prostu, wątroba jakiegoś bardzo dużego zwierzęcia. Raczej nie jestem fanką, jeżeli chodzi o z zjem, ale jeżeli chodzi o na przykład krowią wątróbkę lub coś tym podobnego, no to już nie za bardzo. A tak mi się wydaje, że to chyba to. I tym bardziej to jest gotowane. Jak coś, to ja lubię taką, wiecie, podsmażoną. Ale sama zupa jest naprawdę dobra. Naprawdę. Wyjątkowo dobra. Nawet nie jest taka pikantna. I witajcie w Korei o porze deszczowej, czyli codziennie będzie tak wyglądać chyba przez miesiąc. Dlatego to jest też ważny powód, dlaczego my lecimy do Polski w tym okresie właśnie. Dlatego, że nie chcemy spędzać czasu, kiedy jest taka pogoda w Korei. Taki jest ogólnie plan corocznej jazdy do Polski, że ten okres jest najlepszy właśnie dlatego, żeby nie siedzieć cały dzień w domu i korzystać z ładnej pogody, która jest w Polsce. No to taki w Korei must have, jeżeli chodzi o lato, czyli mamy worki zbierające wilgoć, mamy też właśnie takie opakowania tego typu stojące, o którym Wam wcześniej mówiłam. Mamy też, słuchajcie, takie, które się wkłada pomiędzy ubrania i ręczniki i także zbierają wilgoć, takie mniejsze woreczki. Widzę, że te się coraz popularniejsze robią. Mamy mniejsze, jeżeli chodzi o wieszanie. A to co tu jest? Kotek. A, możecie włożyć tutaj specjalne wkłady. Jeżeli chodzi o sprzątanie, to patrzcie, tutaj jest tylko taki wybór, jeżeli chodzi o te cleanery do toalety, w taki sposób, jaki w Polsce lubimy. A patrzcie, ile jest takich spryskiwaczy. Dużo bardziej popularne są te spryskiwacze niż na przykład ten rodzaj. I tu spryskiwacze do wszystkiego. Jesteśmy w domu z Daiso, dlatego pokażę Wam co nieco, co kupiłam jeszcze przed wyjazdem. Pojechaliśmy do tego dużego Daiso, nie nagrałam tam za dużo, przepraszam Was bardzo, ale się skupiłam i tak długo byliśmy. Kupiliśmy w ogóle Eliaszowi te boksik do tych zabawek jeszcze, których tam chciałam mu porozdzielać te Lego, bo ma dwa rodzaje, ma takie zwykłe Lego i ma także Duplo, więc chciałabym to porozdzielać, tym bardziej, że w tym opakowaniu jednym mu się po prostu nie mieszczą. Dokupiłam sobie ten zestaw tych gąbeczek i ściereczek z kokosa, naprawdę one są rewelacyjne, ja uwielbiam, używam non stop, ciągle i kupiłam też sobie nowe te do kawy. Kupiłam zestaw takich metalowych, to jest mi potrzebne do DJ Osmo, więc kupiłam całkiem sporo, bo chciałabym to też używać w Polsce. Ponownie do toalety, to są takie, że się wkłada, dlatego że ja wrzucam kostki normalnie te do toalety, ale one bardzo szybko znikają. Tu koszyczek to jest do mojej szafy, mam zamiar na szafce przyczepić to i mieć tam jakieś potrzebne rzeczy. Ostatnio polubiłam bardzo te skarpetki z Daiso, naprawdę je polecam, bardzo ładnie wyglądają, dają fajny efekt na nodze, więc mamy to. Prezentów nie będę kupowała, ale ostatnio potrzebowałam coś takiego do włosów. Oddałam mojej siostrze i w końcu będę miała swoją, tak, śmieszną, bo jest z tym, jak on się nazywa, z wiewióreczkami tymi. Z takich rzeczy, oczywiście lato się zaczyna i jedna jest dla mojego męża, jedna jest dla mnie do odwilżania. Prezentów nie będę Wam pokazywała specjalnie. Moja mama za to bardzo polubiła te maseczki, jeżeli chodzi na oczy. Ja kupiłam jej dwa ogromne boksy maseczek.
ale chciałabym też zobaczyć, czy te z Daiso jej się spodobają. Jak się z Daiso spodobają, to będę je kupiła w Daiso, chociaż ceny są bardzo, bardzo podobne. Nawet chyba te z Daiso są odrobinę droższe. Kolejny produkt to jest dla mnie. Ja mam problemy z nogami. Niestety, kiedy jadę za długo, zaczynają mnie bardzo mocno boleć, więc pomyślałam, że kupię sobie taką dmuchaną poduszeczkę, na którą będę mogła położyć nogi w samolocie, co mi ma bardzo pomóc w tym temacie. Ostatnio, jeżeli oglądaliście mój film o pielęgnacji porannej i wieczornej, to mam ten spray, który jest do toników. Obejrzcie ten film, to będziecie wiedzieli, o co mi chodzi. Kupiłam też taką mgiełkę, która wcale nie jest tłusta, więc liczę, że mi to pomoże. Kupiliśmy Eliaszowi do robienia zwierzaczków z Daiso. Bardzo fajne w ogóle. Podobało mu się już wcześniej, jak kolega miał coś podobnego. Więc także mu kupiliśmy. Tu są prezenty nie będę pokazywała, bo to będzie w filmie z pakowaniem. I mój mąż chciał wypróbować te witaminy z Daiso także. Tak jak Wam wspominałam, potrzebujemy więcej, żeby odwyżyć rzeczy, więc zakupiłam tego więcej, ale te już są takie stojące. I w końcu mamy deskę do prasowania, o której już dawno myślałam, tylko była po prostu za ciężka i nie chciało mi się tachać z Daiso tutaj do domu, więc do tej pory kupiłam i w końcu mam. Dobra, to wszystkie zakupy, będziemy się widzieć innym razem później. Będziemy się widzieć później. Lecimy do kina, lecimy na Dragony, na Smoki. Teraz właśnie premiera jest i stwierdziliśmy, że jeżeli teraz nie pójdziemy, to w Polsce też nie pójdziemy i pewnie ściągną, kiedy wrócimy do Korei, więc stwierdziliśmy, że teraz pójdziemy. Jest po angielsku, więc nie musimy się przejmować, że czegoś nie zrozumiemy. Eliasz też w miarę rozumie angielski, tak mi się wydaje, ale też to będzie nauka dla niego, żeby, wiecie, łapał więcej angielskiego także, bo też chcemy mu wprowadzać języki. Języki są bardzo ważne, jak wiecie, więc fajnie będzie. Mam nadzieję, że mu się spodoba. A my idziemy dzisiaj do Lotte Cinema i w Lotte Cinema mają specjalne krzesła, bo nam udało się taką właśnie rezerwację złapać. Kupiliśmy bilety w ogóle taniej na Dangen, więc dlatego też skorzystamy z lepszych siedzeń, tym bardziej, że ten film jest na tyle popularny, że nie było miejsc, więc musieliśmy decydować na troszkę droższe bilety, ale przez to, że wzięliśmy przez Dangen, to jest i tak taniej. Właśnie rozmawiałam z mężem o takiej jednej historii, jak byliśmy razem z moimi siostrami pierwszy raz w Busan na Somyeon. Miałyśmy wtedy nocleg i pamiętam, że był to chyba weekend, z tego co kojarzę, to jak jadłyśmy sobie ramion na dachu naszego hostelu, to patrzymy, a tam po prostu pełno ludzi, imprezowiczów, bo Somyeon jest znane z tego, że to jest część imprezowa i jak tak patrzyliśmy, to tak patrzymy, Jezu, jak tu jest brudno, jak jest nieładnie, jak ludzie wszędzie rozrzucali śmiecie i w ogóle. I poszłyśmy spać. I tak se budzimy się rano, całkiem wcześnie, właśnie specjalnie dlatego, żeby pójść zwiedzać wcześnie rano. Jak wyszliśmy na ulicę, to dla nas był to ogromny szok, jak wszystko zostało posprzątane w ciągu wieczora. Czy wcześniej rano, nie wiem o której, bo obudziłyśmy się naprawdę wcześniej, wyszłyśmy naprawdę wcześniej, więc to był dla nas ogromny szok, jak wszystko w jednym momencie udało im się posprzątać, więc wtedy uważałam Korea, że jest bardzo czystym krajem, że bardzo zadbanym, że właśnie dbają o to, żeby
ekipy sprzątały, no i ekipy to robią. Gorzej właśnie z ludźmi, że rozrzucają to wszystko. Jakby nie rozrzucali, to pewnie by było jeszcze czyściej. Takie podstawki dla dzieci, żeby widziały lepiej. Też dla niskich osób też może być to dobre. Jest też tu rozpiska, żeby można sobie usiąść przed każdą salą kinową. A tutaj jest 4K laser, 5. Ciekawie jak to wygląda. Może kiedyś się wybierzemy też. Co do samej sali kinowej, to była naprawdę interesująca, dlatego że było naprawdę dużo miejsca, skórzane fotele oraz automatyczne podnoszenie nóg i oparcia, więc było naprawdę wygodnie. Polecam, jeżeli będziecie mieli okazję kiedykolwiek skorzystać z takiej sali, bo naprawdę warto. Po filmie. I zapamiętałam w końcu, jak się nazywa film. Jak wytresować smoka. Właśnie. W ogóle dla kogo, jeżeli oglądaliście, główny aktor przypomina młodego Ashtona Kutchera. Ja po prostu, patrząc na niego, myślałam, o Boże, przecież on wygląda jak Ashton Kutcher. Nic dodać, nic ująć, identycznie, więc się aż zastanawiałam, czy to może nie syn. Sprawdziłam w internecie, nie jest to syn, on ma młodsze dzieci. Dobra, my teraz lecimy coś zjeść i w ogóle muszę powiedzieć, że film to taka mocna 6 na 10, nie był najlepszy, w ogóle początek był strasznie nudny, taki się strasznie rozwlekał, ale ogólnie film spoko. Eliasz się troszeczkę bał. Troszeczkę na początku się bał, nawet miał łzy w oczach w niektórych tam sytuacjach, ale ogólnie nam się bardzo, bardzo podobało, więc już wiemy, że takie filmy dla Eliasza także już mogą być, więc pewnie będziemy jeszcze nieraz testowali. Dobra, lecimy teraz zjeść. W Korei parkingów pilnują tacy panowie ubrani właśnie w takie kamizeleczki. Za każdym razem przychodzą, mają nawet terminale ostatnio. Często było wcześniej gotówką płacone. Tam też jest pan drogi. Słuchajcie, idziemy teraz do restauracji, która się nazywa All You Can Eat, czyli miejsce, gdzie już wcześniej jest jedzenie przygotowane i wszystko, co mają zaoferowane, można to jeść. W ogóle była to wcześniej restauracja ze stekami, ale się przebranżowili. Ostatnio już bardzo dużo takich restauracji się pokazuje, bo dla Koreańczyków to oczywiście jest największy plus, kiedy można właśnie jeść wszystko, co chcą i to w jednej cenie. Na przykład macie też restauracje, gdzie możecie na przykład jeść samgyeopsal, grilla koreańskiego właśnie w formie all you can eat. Spróbujcie, jeżeli kiedykolwiek byście byli w Korei, to bo naprawdę warto. Do takiej restauracji wybierzcie się wtedy, kiedy jesteście głodni, tacy naprawdę głodni, nie jedliście na przykład cały dzień i potrzebujecie dużo dobrego jedzonka, bo wtedy najlepiej i najtaniej to wychodzi oczywiście. Ta restauracja kiedyś była tylko i wyłącznie restauracją ze stekami, ale została przemianowana na steki oraz wszystko możesz jeść. Naprawdę sporo było jedzenia, chociaż bywałam kiedyś w restauracjach, gdzie było tego znacznie więcej. Jedną z takich nowości, co pierwsze widziałam, to jak widzicie na filmie, robot podaje nam zupę. Ogólnie całość przyrządza, czyli zabiera nam miseczki, wrzuca makaron, żeby go podgotować, potem dolewa tej zupy do naszego jedzenia. Naprawdę super, więc ciekawe to było doświadczenie, chociaż musieliśmy trochę czekać. Zaczęliśmy jeść i ogólnie byłam zdziwiona, dlatego że na początku myślałam, że to są w ogóle apartamentowce. Ten budynek to jest Prugio. Prugio jest znany z tego, że robi mieszkania. Tutaj całkiem w Busanie, całkiem ich jest sporo. Trzeba im przyznać, że robią duże osiedla i drogie. Drogie może to nie jest najwyższa półka, tak jak na przykład Lotte Castle, ale także jest to tak zwany maker w Korei, czyli robi naprawdę sporo takich mieszkań i Koreańczycy chcą w nich mieszkać, bo to są mieszkania, gdzie ceny raczej nie spadają, a idą w górę. Druga rzecz,
to ja myślałam właśnie, że to jest apartamentowiec, a okazuje się, że Prugio wchodzi w markę hotelarską, czyli będzie miał hotele swoje i to jest właśnie pierwszy chyba hotel Prugio w Busanie. A więc bardzo ciekawe, jestem zainteresowana, ile ceny takiego pobytu w tym hotelu. W ogóle miejscówka nawet całkiem niezła, bo dojście do metra czy komunikacyjnie całkiem nieźle, chociaż nie jest to może najlepsze miejsce. Oczywiście większość wybiera, jeżeli chodzi o Busan, to z widokiem na morze, ale tu już komunikacyjnie nie jest za ciekawie, bo do różnych atrakcji czasami może to być godzina jazdy, 1,5 godziny jazdy, więc no może to być trochę upierdliwe, słowem mówiąc. Ja polecam na przykład Somyeon. Somyeon i tak blisko metra, najlepiej tam, gdzie jest przecięcie tych 2 linii metra. To jest moim zdaniem najlepsza miejscówka, żeby przenocować w Busanie. Dobra, i na samo zakończenie chciałabym Wam serdecznie podziękować za każdy komentarz i polubienie mojego filmu. To oczywiście pomaga mi później dotarciu nowych widzów oraz po prostu daje mi siłę, żeby nagrywać więcej. Oczywiście na zakończenie like, subskrypcja kanału i będziemy się widzieć, mam nadzieję, w przyszłym tygodniu już. Do usłyszenia. Pa!